Flora i roślinność północno-wschodniej Polski mają niewątpliwie wyjątkowy charakter. Prehistoria tego terenu, a w szczególności obecność ostatniego zlodowacenia, pociągnęła za sobą zmiany klimatu, modyfikację podłoża oraz wytworzenie ciekawych form geomorfologicznych. Lodowiec pozostawił wyraźny wpływ również na roślinność, którą można nadal obserwować na obiektach torfowiskowych, charakteryzujących się stosunkowo wysoką naturalnością, jak Dolina Biebrzy czy Dolina Rospudy. Najważniejszą i najciekawszą grupę stanowią gatunki cyrkumborealne, a wśród nich wielosił błękitny, brzoza niska czy skalnica torfowiskowa. Większość gatunków roślin torfowiskowych przywykło do surowych warunków klimatycznych. Rośliny te przystosowały się do życia w środowisku o dużej wilgotności, ubogim w składniki pokarmowe. To dało im przewagę nad roślinami bardziej wymagającymi. Takie gatunki nazywamy specjalistami siedliskowymi, co oznacza, iż nie mogą żyć w innym środowisku. Przykładem jest niebielistka trwała, spotykana wyłącznie na niektórych torfowiskach. Roślina wieloletnia o pięknych fioletowych kwiatach, zapylanych przez owady, głównie błonkówki i muchówki, która może rozmnażać się również wegetatywnie. Niebielistka jest gatunkiem alpejskim, coraz rzadziej spotykanym w polskich górach. W pozostałej części kraju znamy jedynie 7 stanowisk we wschodniej Polsce. Prowadzone badania eksperymentalne nad biologią zapylania niebielistka trwałej pokazują, że ten gatunek jest w stanie wydać nasiona przy nieobecności owadów. Jednak liczba nasion powstałych w procesie samozapylenia oraz ich jakość i zdolność kiełkowania są zdecydowanie niższe w porównaniu z nasionami powstałymi w drodze zapłodnienia krzyżowego. Żywe mokradła są ekosystemem o największej spośród biomów na Ziemi wartości świadczeń ekosystemalnych. Mchy i rośliny zielne, obumierając, tworzą martwą materię organiczną. Dzięki panującym na torfowiskach warunkom beztlenowym przekształcają się w torf. Dobrze uwodniony torf ma zdolność akumulacji metanu i dwutlenku węgla, a tym samym przeciwdziałania zmianom klimatu. Takie układy bagienne stanowią również naturalny filtr do uzdatniania wody, co w dobie nasilającej się chemizacji rolnictwa wydaje się coraz cenniejszym atutem obszarów mokradłowych. Postępującym zjawiskiem zauważalnym w ostatnich latach jest sukcesja wtórna, charakteryzująca się zarastaniem torfowisk przez trzcinę, drzewa i krzewy. Lokalna ludność, korzystając na co dzień z bagien, próbuje powstrzymać ten proces. Odkrzacza teren, a tym samym pozyskuje materiał opałowy. Powraca również dawna praktyka gospodarska – krycie dachów trzciną, wykaszaną ręcznie w okresie jesiennym, a kładzioną na dachy głównie w sezonie wiosenno-letnim. Torfowiska to także ważny element kulturowy i historyczny. Bagna, nieprzebyte moczary i mało przyjazne ludziom grzęzawiska pełne dzikiego licha, mimo wzbudzania strachu, czarowały młode dziewczyny, ludowych poetów i grajków, broniły przed najeźdźcą, dawały pokarm i magiczne zioła. Dziś te zioła, rośliny, owoce stanowią często ważne dodatkowe źródło dochodu wielu rodzin. Wiosną mieszkańcy chodzą na bagna zbierać boberka trójlistkowego, zwanego popularnie bobikiem. Roślinę o charakterystycznych trójdzielnych gorzkich liściach, wykorzystywaną w leczeniu anemii, niestrawności, reumatyzmie. Bagienna przyroda i krajobraz od wieków nie tylko określa rytm życia lokalnej społeczności, lecz często ma również bezpośredni wpływ na sferę ich przeżyć duchowych i estetycznych, co zauważyć można w twórczości lokalnych artystów, rękodzielników, rzemieślników, śpiewaków. We wtorek rano drobny deszcz pada,
We wtorek rano drobny deszcz pada, młoda dziewczyna szła do ogroda. A w tym Przyciąga ogrodzie też swoją magią pisarzy, malarzy, muzyków. Ma wpływ na lokalne tradycje, zwyczaje i kuchnię, w której specjalne miejsce zajmuje żurawina. Najczęściej przyrządza się z niej konfitury, choć stosowana jest również do wytwarzania domowych nalewek i kiszenia kapusty. Żurawina to jeden z najbardziej prozdrowotnych owoców o działaniu antybakteryjnym, który wspomaga leczenie i profilaktykę między innymi chorób serca, układu krążenia, miażdżycy. Rozweselone, gdy Jasioka się weźmie za żonę. Martwa materia organiczna odkłada się, tworząc złoża torfu, dzięki wodzie, która odcina dostęp do tlenu. Woda stanowi najważniejszy czynnik ekologiczny, kształtujący charakter torfowiska i decydujący o jego funkcjach ekosystemowych. Współcześnie pocięte rowami torfowisko osiada, a nadmiar wody stagnuje na jego powierzchni. Wywołane w taki sposób zaburzenia stosunków wodnych powodują śmierć całego układu. Torfowisko nie retencjonuje już wody i nie gromadzi jej, lecz uwalnia gazy cieplarniane. Do niszczenia bagien przyczyniają się również elementy gospodarki rolnej i energetycznej. Odwadnianie i wypalanie bagiennych łąk oraz pozyskiwanie torfu na opał lub w innych celach gospodarczych czyni potężne straty przyrodnicze i pozostawia obumarły teren. Kolejnym istotnym zagrożeniem jest eutrofizacja, która szczególnie nasila się w sytuacjach niedoboru wody. Na torfowisko wkraczają wówczas gatunki silniejsze, które zabierają przestrzeń życiową pięknym, ale niepozornym i mało konkurencyjnym roślinom bagien. Efektem tych negatywnych przekształceń jest wyraźnie zmniejszający się areał żywych mokradeł, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Północno-wschodnia część Polski obfituje w dobrze zachowane i niejednokrotnie unikalne w skali Europy tereny bagienne. Niestety znaczna ich większość podlega stałej presji ze strony człowieka. Te wyjątkowe miejsca znikają na naszych oczach z krajobrazu Podlasia, a wraz z nimi giną cenne rośliny i zwierzęta. Aura tajemnicy w mglistym poranku, tysiące ptaków, majestatyczne łosie i towarzyszący temu akompaniament klangoru żurawi. Krople rosy przeszyte promieniami wschodzącego słońca, złapane w pajęcze sieci. Zapach torfowisk przeplatany wonią aromatycznych ziół. Niebielistka trwała rodem z gór. To piękno urzeka, koi zmysły i pozostaje w pamięci. Trudno nie powracać do tej cudnej krainy. Torfowiska to naturalny lek na codzienny hałas i stres. Zwolnij, pomyśl, daj się zaczarować bagiennym rusałkom. Chrońmy torfowiska. Odwdzięczą się nam po 100-kroć.